Dzień dobry. No to wróciłem na siedlisko. Ominęły mnie te mrozy. I dobrze, bo tylko bym spalił mnóstwo gazu, a i tak niewiele bym tu zrobił. Na siedlisku jestem sam. Marta nie mogła przyjechać, a zwierząt nie zabierałem, bo jest cały czas zimno i na dworzu by mi marzły, a trzymać je w przyczepie to bez sensu. Jadąc na siedlisko zahaczyłem o Rzeszów i odebrałem pospawany element. Spawacz, który to naprawiał, mówił, że powinno trzymać. Cóż, zobaczymy. Trochę się zejdzie. Misja ratunkowa traktor zakończona sukcesem. Tu na razie nie wjeżdżam, bo nie otworzę tych wrót. Za mało wybrałem ziemi chyba i ona na tym mrozie się trochę podniosła. No i lód, więc nie będę się szarpał z wrotami. Póki co to spawanie trzyma, ale powiem Wam, nie czuję się z tym jakoś komfortowo. Mam wrażenie, że nie jest to najmocniejszy element tego traktora w tym momencie. Także będę na spokojnie szukał tej części. Jak się trafi, to wymienię. A na razie trzeba ostrożniej, na pewno na skręcanych kołach, nie gazować do przodu, nie siłować go i również praca z podnośnikiem ostrożniej. Do przyczepy prowadziły takie ciekawe tropy. Widać, że to zwierzątko szło w obie strony. Wydaje mi się, że jest to łasica albo kuna. A, tu są inne jeszcze tropy. To bardziej wygląda mi na ślad psa. A może lisa? Bo widać, że tylna łapka i przednia łapka są stawiane w to samo miejsce. Strumień pokryty lodem. Zamarzł.
Co tu łazi? Takie małe ślady. Takie trochę większe ślady. Takie ślady. Wczoraj sprawdziłem staw. Jest piękny lód, przysypany lekko śniegiem. Śnieg przydałoby się zsunąć, bo jednak w ciągu dnia ma być tak na plusie, mocniej nawet 3-4 stopnie. Tam mi się zacznie topić, a w nocy zamarznie i zrobi się chropowata powierzchnia. Zrobiłem sobie taką szerszą odśnieżarkę, 2 deski i 2 poprzeczki. Zrobiłem to w ostatniej chwili, bo ten śnieg już był mokry, więc gdyby schwycił go mróz, no to nie miałbym lodowiska, miałbym takie chropowate coś. A teraz jest gładkie, ale przydałby się mróz. To tak, to lodowisko mam ogarnięte. Jedyny minus to w tej chwili jest 7 stopni, więc to dalej się topi, ale na weekend zapowiadają mróz, więc myślę, że jeszcze 2-3 dni i uda mi się na nim pośmigać. Z domem chwilowo muszę poczekać, bo no poza tym, że trochę tutaj jeszcze zostało mszenia i wstyd się przyznać, ale znowu źle oszacowałem ilość słomy potrzebnej do mszenia, więc mam jej za mało. Znaczy faktem jest, że zżarły mi, pocięły mi słomę mocno myszy. A druga rzecz, którą mógłbym robić w domu, którą powinienem robić w domu w tej chwili, to fundamenty pod ściany działowe. No problem tylko w tym, że to jest betonowanie, a z betonowaniem obecnie to nie bardzo. No to cóż, w takim razie, ponieważ słowo się rzekło, kobyłka u płotu, to zajmę się przygotowaniami do zrobienia szklarni. A dokładniej rzecz biorąc, tym, co wychodzi mi najlepiej, czyli rozbiórka. A rozbiórki to ja lubię. No dobra, to 4 warstwy zdjąłem. Jeszcze muszę zdjąć 4-5. Tylko teraz już tam nie sięgam z zewnątrz. Muszę drabinę wstawić do środka. Natomiast jak mam już ze środka coś robić, to najpierw wzmocnię sobie ten narożnik, bo on mocno odjechał od ściany. I jak będę pracował na górze, to pewnie odjedzie jeszcze bardziej, a trzyma się w zasadzie tylko na tej spróchniałej belce, no i na deskach. Także przyłapię czymś między tą belką a tutaj narożnikiem na śruby
i będzie można pracować dalej. Tak, bo nawet tu widać, że to się rozsunęło. No to działam. Uwielbiam, jak bateria zdycha. Powiem wam, że chciałem tą dachówkę zdejmować tak delikatnie, ale jak zobaczyłem jej stan, to generalnie to będzie gruz na drogę. Może trochę dachówek wybiorę, ale niewiele. Także teraz to już bardziej mi zależy, żeby tutaj za dużo nie pokruszyć i gruzu nie zrobić, tylko żeby w miarę w całości zrzucić tą dachówkę.
Dobra, to dachówkę zdjąłem. Teraz widać, jak bardzo pokrzywiony był ten dach. Powinienem pewnie teraz zacząć od góry, od łat, ale z całej tej przybudówki do stodoły to najbardziej mi zależy na tych deskach. Więc może jednak zacznę od desek. Spróbuję je delikatnie poodrywać. No, z tym ryzykiem, że mi się to może zawalić. Może podeprę tutaj jeszcze na środku czymś, bo no, mam wrażenie, że te deski mogą dużo więcej trzymać niż mi się wydaje. Tak, coś tutaj podstawię. Oprę o tą belkę. I zawsze to będzie bezpieczniej. Czy nawet tu z zewnątrz dostawię. A co do dachówki, to ja na początku próbowałem ją delikatnie ściągać, ale no, jak się jej przyjrzałem, to niestety naprawdę, jak się uda z niej 1/10 wybrać takich w miarę sensownych, to będzie wszystko, a reszta to jest gruz. Także już bardziej zrzucałem z tą myślą, żeby ich nie kruszyć, rzucając nimi, więc wolałem je zsuwać po tych deskach, no bo potem musiałbym ten gruz jeszcze stąd wybierać. Tak mam je w całości. Przewiozę na drogę i pokruszę. W sumie ciekawe, czy nie dałoby się tego pokruszyć w betoniarce. O, może szkoda betoniarki. Zobaczcie. Czyż to nie jest piękna deska?
No i tak to wygląda. Teraz jak rozebrałem tą część, to widać, że ta szklarenka będzie całkiem spora. No ale niestety ta przyjemniejsza część jest już za mną. Jednak rozwalanie to jest fajna zabawa. Teraz trochę gorzej, bo trzeba będzie to posprzątać. Myślę, że od razu posegreguję też, co się nadaje do wykorzystania kiedyś, gdzieś może, a co trzeba od razu pociąć i na opał. No i dużo jeszcze sprzątania to będzie tutaj. Tu jest taka głęboka, widzę, warstwa śmieci, jakieś folie, dużo szkła. Także trzeba będzie to wyczyścić, wysprzątać i dopiero pomyśleć o następnym etapie. No dobra, to co? No, porozbijam, powyciągam gwoździe i od razu będę odrzucał, co się nadaje, a co nie. No dobra, to powyjmowałem gwoździe, z grubsza też podzieliłem, czyli te piękne deski trafią do stodoły, tamte sterczące baliki trafią na stertę z balikami. To jest generalnie do pocięcia, może trochę z tego powstanie też kołków takich do grządek. I tu są dłuższe, ale w stanie kiepskim, a ponieważ są fajne, długie, to myślę, że też mogą pójść na obrzeża do grządek. Ale że dzisiaj sobota, to już dalej nie robię. Jest już prawie 15, musiałbym jeszcze piłę do tego rozstawić, to nie ma sensu. Jak pogoda pozwoli, to wrócę do tego w poniedziałek. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Trzeba będzie lampiony zrobić. Gramofon jakiś skombinować. I będzie prawdziwa zabawa. No niestety to moje odśnieżanie na nic się zdało, bo dopadało trochę śniegu i teraz ten lód jest taki dość chropowaty, więc nawet nie ściągam tego śniegu, bo to bez sensu. Za dużo to nie pojeżdżę, bo nogi bolą. Jednak trzeba się nauczyć, przyzwyczaić, mięśnie rozruszać.